Cześć, tu Jakub Grydziej, wasz przewodnik sudecki i wrocławski. Dziś przejdziemy przez wschodnią część Gór Barskich, dotrzemy do obniżenia Laskówki, a następnie wyruszymy w kierunku Kamieńca Ząbkowickiego, gdzie zobaczymy Pałac Marianny Orańskiej. Wędrówkę zakończymy na stacji PKP w Kamieńcu Ząbkowickim. Trasa liczy około 21 km z przewyższeniem około 600 metrów i zajmuje przeciętnie 6 do 7 godzin marszu. Jest to trasa łatwa technicznie, choć długa i wymagająca dobrej kondycji. Dojeżdżamy pociągiem KD linią kolejową 276 i zaczynamy w Bardo Śląskim na stacji PKP o godzinie 7:20. Bardo, dawniej nazywane po niemiecku Warta, to niewielkie miasto położone na pograniczu Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych w unikalnym przełomie antycydentnym Nysy Kłodzkiej. Miejscowość powstała już w X wieku jako gród obronny, usytuowany w kluczowym punkcie przebiegu starożytnej i średniowiecznej drogi handlowej, znanej niegdyś jako szlak bursztynowy, prowadzącej przez Sudety i ziemię kłodzką. Obecnie Bardo liczy około 2,5 tysiąca mieszkańców. Położenie miasta, choć niezwykłe morfologicznie, sprawia, że jest ono narażone na gwałtowne powodzie. To właśnie tędy przez wąski przełom Nysy Kłodzkiej przepływa znaczna część wód spływających z całej ziemi kłodzkiej. Miejscowość ta od wieków związana jest z kultem maryjnym. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się tu bazylika mniejsza nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z XV wieku, klasztor, obecnie pełniący funkcję domu rekolekcyjnego Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, gotycki most na Nysie Kłodzkiej z XVI wieku ozdobiony rzeźbą świętego Jana Nepomucena, zespół kaplic drogi różańcowej na Górze Różańcowej, a także wiele innych cennych obiektów sakralnych i historycznych. Z Bardo ruszamy zielonym i niebieskim szlakiem E3 w kierunku obrywu skalnego. Po drodze mijamy Barską Kalwarię złożoną z okazałych stacji drogi krzyżowej, wzniesioną w latach 1833-1839 z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza Millera. W pobliżu pierwszej stacji znajduje się również Grota Maryjna. Kult maryjny w Bardzie rozwinął się po objawieniu na szczycie Barskiej Góry, które miało miejsce na przełomie XV i XVI wieku. Na początku Kalwarii można zobaczyć groby dzieci. Nie jest dokładny znany powód, dla którego znajdują się one w tym miejscu. Przypuszcza się jednak, że są to samotne pochówki związane z jakąś dawną tragedią. Idąc w górę wzdłuż potoku trafimy na jedno z nielicznych miejsc w okolicy, gdzie można zobaczyć odsłonięte przez spływającą wodę granity zalegające pod metamułowcami gór barskich. Są to skały magmowe, głębinowe z okresu karbonu. Jeżeli skręcicie w lewo za stacją numer 8, po kilkuset metrach dotrzecie do ruin dawnego zamku, który niegdyś górował nad Bardem i stanowił zaplecze fortyfikacyjne tutejszej kasztelanii oraz grodów znajdujących się w okolicy. To, co widzicie dziś, to jedynie pozostałości fundamentów. Zamek został zniszczony w XV wieku podczas wojen husyckich, został zajęty i podpalony. W kolejnych dekadach znaczna część jego budulca została rozebrana przez okolicznych mieszkańców i wykorzystana do celów budowlanych. Później miejsce to nawiedziły trzęsienia ziemi, które ostatecznie doprowadziły do zniszczenia pozostałości zamkowych murów w połowie XVI wieku. Rekonstrukcję, makietę zamku można zobaczyć w Arsenale Miejskim we Wrocławiu. Wracając na szlak dotrzemy do miejsca zwanego Źródełkiem Maryi. To tutaj zaczyna się niewielki potok, wzdłuż którego wędrowaliśmy wspinając się po zboczu. Znajduje się tu również krzyż oraz niewielka kapliczka ze źródełkiem i misą wzniesiona w 1893 roku. W kapliczce zobaczycie malowidło przedstawiające Jezusa i Samarytankę przy studni Jakuba. Legenda głosi, że w tym miejscu doszło do uzdrowienia młodego Czecha. Woda ze źródełka uważana jest za leczniczą w chorobach wzroku. Za kapliczką dotrzemy do schodków, które w tym miejscu mogą okazać się dla wielu dosyć męczące. Prowadzą one w kierunku Kalwarii oraz do obrywu skalnego nad Bardem Śląskim. Po drodze na dębowych liściach można zauważyć rozwijające się galasy. Są to narośla, wewnątrz których rozwija się larwa owada. Obryw skalny to osuwisko na zboczu Barskiej Góry stanowiące jedno z wyjątkowych miejsc w polskich Sudetach. Osuwisko powstało na przełomie XVI i XVII wieku. Według przekazów na skutek bardzo intensywnych opadów doszło do osunięcia się fragmentu zbocza, co odsłoniło wnętrze góry i uwidoczniło skały.
W pobliżu znajduje się również sudecki uskok brzeżny, dlatego nie wyklucza się, że trzęsienie ziemi mogło być pośrednią przyczyną naruszenia struktury zbocza. W wyniku tego wydarzenia powstał naturalny punkt widokowy, na którym obecnie się znajdujemy. Roztacza się stąd panorama w kierunku północno-zachodnim na zachodnią część Gór Barckich. Za przełomem antycydentnym Nysy Kłodzkiej przy dobrej pogodzie dostrzeżecie Góry Orlickie i Góry Stołowe, a bliżej nas wzgórza Obniżenia Nowojodzkiego, Garb Golińca i Obniżenie Łącznej. Z kolei bardziej na północny zachód zobaczycie masyw Brzeźnicy, a za nim wzgórza Bielawskie i wystający szczyt Ślęży. Obryw wchodzi w skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, będącym jednym z rodzajów ochrony przyrody w Polsce, a cały pobliski otaczający nas obszar wchodzi w skład obszarów Natura 2000. Po nacieszeniu się panoramą ruszamy zielonym szlakiem na wschód w kierunku Złotego Stoku. Po drodze trawersujemy Barcką Górę, idąc krętym szlakiem, który często zmienia kierunki ze względu na ukształtowanie terenu i doliny. Często, gdy szlak utrzymuje mniej więcej stałą wysokość, a poruszamy się przez teren górski, ma tendencję do skręcania niczym rzeczne meandry. Wynika to z fraktalnej natury rzeźby terenu. W takich miejscach łatwo stracić orientację, ale osoby dużo chodzące mogą wyrobić sobie intuicję i przestają się gubić. Najlepiej spoglądać na zegarek i liczyć w głowie, ile przebyliśmy drogi. Jako przybliżenie, każde 15 minut marszu po płaskim to mniej więcej 1 km. Idąc, zobaczycie liczne odsłonięcia metamułowców. Są to skały zmetamorfizowane kontaktowo budujące Góry Barckie. Leżą na granicy z obszarem występowania granitu z orogenezy warstyjskiej. Szlak, którym idziemy, stanowi strefę przejściową między Pogórzem a Reglem Dolnym. Z szerokiego zestawu gatunków porastających zbocza tej części Gór Barckich zobaczycie klon pospolity, klon jawor, bóg pospolity, brzozę brodawkowatą, olszę czarną, czereśnię ptasią, świerk pospolity, dąb przypółkowy, modrzew europejski, grab i nasadzenia sosny pospolitej. A niżej na północnych wilgotnych zboczach występuje dąb błotny. Natomiast w podszycie rozpoznacie śledzienicę skętolistną, szczawik zajęczy, bodziszek leśny i cuchnący, jeżyny, jasnotę plamistą, przynęt purpurowy, miodunkę ćmę, klinopodium pospolite, liczne gatunki traw turzyc, glistnik jaskółcze ziele, szczaw, przywrotnik męski, przytulię marzankę wonną, mech płonnik, poziomkę pospolitą, dzwonek brzoskwinolistny, jastrzębce, obecnie zarodnikujące paprocie naręcznicę samczą i paprotkę zwyczajną, a w reglu dolnym wrzos zwyczajny i borówkę czarną, a także rzadki, ale do znalezienia kopytnik pospolity. Po 2,5 km prostym szlakiem docieramy do górnej części wsi Janowiec, znajdujący się w dolinie niewielkiego potoku Stępa. W Janowcu znajduje się dawny kamieniołom szarogłazu z okresu dolnego karbonu ery paleozoicznej. Obecnie jest to miejsce rekreacyjne. Szarogłaz to odmiana piaskowca, skały osadowej, która oprócz okruchów skalnych zawiera dużo spoiwa ilastego. Powstaje w wyniku sedymentacji w środowisku morskim i znajduje zastosowanie jako kamień budowlany. W Janowcu znajduje się również duży cis pospolity, długowieczne drzewo iglaste rosnące bardzo wolno. Takie pokaźne drzewa jak okaz z Janowca mogą mieć kilkaset lat. Kontynuujemy przejście zielonym szlakiem, idąc drogą w górę doliny. Szlak zielony, którym się poruszamy, jest szlakiem średniodystansowym, którym przez Góry Złote, masyw śnieżnika, wzdłuż granicy dotrzecie aż do Niemojowa w okolicach Międzylesia. Na ziemi dostrzeżecie tutaj zmianę geologiczną. Wkoło ścieżki zaczyna pojawiać się granit i granodioryt struktury złotostockiej, skały magmowe, głębinowe, które powstały w okresie orogenezy warstyjskiej w karbonie. Jest to dawna intruzja magmowa w starsze skały osadowe, które tworzyły górotwór już nieistniejących gór kaledońskich. Osady te pod wpływem podgrzania i ciśnienia przez wdzierający się granit uległy przekształceniu. Granit krystalizował dziesiątki milionów lat kilka kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Dopiero po ponad 200 milionach lat skutki ruchów płyt tektonicznych i erozji odsłoniły te warstwy, ukazując je na powierzchni, po której obecnie chodzimy. Wspinając się wyżej, wchodzimy w obszar mikroregionu obniżenia Laskówki, gdzie znajduje się wieś Laskówka.
Jest to niewielka wieś łańcuchowa, w której możecie zobaczyć renesansowy dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi, które dawniej tworzyły folwark, a obecnie zostały przekształcone w obiekt agroturystyczny. We wsi znajduje się także kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Z kolei na pobliskim bezimiennym wzniesieniu zachowały się pozostałości dawnego ogrodziska. Warto również zwrócić uwagę na niewielką kaplicę z początku XX wieku ozdobioną ciekawym malowidłem. Po drodze zobaczycie panoramy na Góry Barskie i w oddali Góry Złote. Z roślin na otwartych terenach poza lasem dostrzeżecie dziką różę, wrotycz, przymiotno, trzcinnik piaskowy, krwawnik pospolity. Kontynuujemy nasze przejście w kierunku wschodnim, wchodząc na niewielkie wzniesienia Góry Patrzałek i Łowisko. Schodząc z tych wzgórz łatwo można się przewrócić, szlak prowadzi przez jeżyny, co dodatkowo zwiększa ryzyko upadku. Droga tutaj jest bardzo błotnista i mokra. Chodzenie po górach jesienią zawsze wiąże się z plamami błota na ubraniach. Po krótkim zejściu docieramy do wsi łańcuchowej Ożary w dolinie potoku Gruda i opuszczamy Góry Barskie, zmieniając kierunek oraz kolor szlaku. Teraz będziemy poruszać się szlakiem niebieskim prowadzącym w kierunku północno-wschodnim do Kamieńca Ząbkowickiego. Po drodze czeka nas 2-godzinny spacer po płaskim terenie wzdłuż lokalnej drogi. Witają nas szczekające psy, koty oraz kaczki w potoku Gruda. W przydomowych gospodarstwach można zobaczyć także kury. We wsi Ożary mijacie kościół świętej Katarzyny z XVIII wieku, ale istnienie pierwszej gotyckiej świątyni w tym miejscu wzmiankuje się na wiek XIV. Na cmentarzu obok kościoła zobaczycie stojącą na murze rzeźbę świętego Jana Nepomucena trzymającego krzyż. A na wylocie z Ożar zobaczycie wyjątkowo starą kapliczkę słupową z Maryją, której wiek ocenia się na ponad 500 lat. Po opuszczeniu Ożar rozciąga się szeroka panorama na Góry Barskie i Góry Złote. Widać stąd Jawornik Wielki, a nieco dalej Borówkową Zwierzą. Z tej perspektywy dostrzec można również Złoty Stok oraz kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Mąkolnie, wyróżniający się pomarańczową elewacją. Przy dobrej widoczności można nawet zobaczyć Biskupią Kopę w Górach Opawskich. Mijamy pokaźną piramidę ułożoną z balotów siana. Każdy taki balot nasiąknięty wodą może ważyć około tony. Baloty owija się sznurkiem rolniczym z polipropylenu, ale można używać też siatki. Kupno takiego balotu dla zwierząt rolnych to koszt około 60 do 120 zł. Geologicznie po drodze zobaczycie mnóstwo wymieszanego kamienia polnego, plejstoceńskich żwirów z różnych miejsc i okresów geologicznych. Można zobaczyć tutaj lidyty, kwarce mleczne, gnejsy mylonity, riolitowe tufy, amfibolit, perydotyty serpentynity, granit ze Skandynawii. Po około 3 km docieramy do mostu, gdzie przekraczamy Nysę Kłodzką i wchodzimy do Kamieńca Ząbkowickiego. Kamieniec Ząbkowicki to miasto położone już w obniżeniu odmuchowskim w pradolinie Nysy w powiecie ząbkowickim. Po raz pierwszy wzmiankowany w XII wieku w dokumentach historycznych jako Kamenz. Miejscowość znajduje się na trasie linii kolejowej 276, którą dzisiaj rano przejeżdżaliśmy. Jest to miejsce dobrze skomunikowane z Wrocławiem. Przepływa tędy potok Budzówka, lewobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Co może zaskakiwać, status miasta Kamieniec Ząbkowicki uzyskał dopiero 1 stycznia 2021 roku. Idąc dalej docieramy do pocysterskiego zespołu klasztornego. Wita nas tutaj święty Florian oraz święty Jan Nepomucen. W średniowieczu teren należał m.in. do cystersów. W 1247 roku powstał w Kamieńcu klasztor cysterski. Obecnie w obrębie zespołu znajduje się kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Warto zwrócić uwagę na mury zbudowane z lokalnie występującego łupku szczekowego, który tworzy wzgórze zamkowe. Skały te mają około 550 milionów lat i pochodzą z końca ery proterozoicznej i Kambru. To oznacza, że mamy tu jedne z najstarszych skał w całych Sudetach. Najstarsze skały w Polsce znajdują się najprawdopodobniej w Górach Sowich i mają wiek około 1 miliarda lat. Kilkaset metrów dalej w pobliżu znajduje się dawny kościół ewangelicki Trójcy Świętej wzniesiony w latach 1882-1885 z inicjatywy i przy finansowym wsparciu księżnej Marianny Orańskiej. Świątynia utrzymana jest w charakterystycznym stylu neogotyckim, budowla wykonana jest z czerwonej cegły, dzięki czemu mieszkańcy potocznie nazywają ją Czerwonym Kościółkiem.
Po przeprowadzonym remoncie obiekt został zaadaptowany na salę koncertowo-wystawienniczą pełniącą dziś funkcję Kulturalnego Centrum Kamieńca Ząbkowickiego. Znajduje się tu również punkt informacji turystycznej, w którym można zakupić bilety na zwiedzanie Pałacu Marianny Orańskiej, a także przybić pieczątkę w książeczce turystycznej. Mimo że nie poruszamy się w obszarze typowo górskim, w tym miejscu można również zbierać punkty do odznaki GOT. Z punktu informacji turystycznej wspinamy się na wzgórze zamkowe i docieramy do Pałacu Marianny Orańskiej. Pałac został zaprojektowany z inicjatywy Marianny Orańskiej, królewny niderlandzkiej, która była żoną księcia Albrechta Hohenzollerna. W 1838 roku odziedziczyła ona dobra w Kamieńcu Ząbkowickim i podjęła decyzję o budowie letniej rezydencji. Budowę pałacu rozpoczęto w 1839 roku według projektu architekta Karla Friedricha Schinkela, a nadzór nad realizacją pełnił Ferdinand Martius. Proces budowy trwał bardzo długo, ponieważ pałac wznoszono ponad 30 lat. Architektura stylizowana jest głównie na neogotyk, a część elementów nawiązuje także do zamków średniowiecznych. W trakcie II wojny światowej pałac służył jako składnica dzieł sztuki, a po wojnie został poważnie zniszczony, podpalony w 1946 roku. W 2012 pałac wrócił pod zarząd gminy Kamieniec-Ząbkowicki, która rozpoczęła działania rewitalizacyjne. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków jako zespół architektoniczno-krajobrazowy. Całkowity koszt budowy pałacu szacowany był na około 1 miliona talarów, co wówczas odpowiadało ogromnej sumie równowartości 3 ton złota. Idąc dalej, mijamy odbudowaną całkowicie kolumnę zwycięstwa z przedstawieniem bogini Nike. A przed nami ostatni odcinek przejścia przez Pałacowy Park. Park otacza dawną rezydencję Marianny Orańskiej od wschodu i położony jest na wzgórzu zwanym Góra Zameczno. Powierzchnia parku wynosi nieco ponad 1 km², 115 hektarów i obejmuje zarówno tereny leśne, jak i parkowe. Założenie parkowe powstało równolegle z budową pałacu. Projektantem części ogrodniczej był znany ogrodnik krajobrazowy Peter Joseph Lenne, który zaprojektował tarasowe ogrody przy pałacu. Teren parku częściowo uległ naturalizacji. Część wschodnia stanowi głównie obszary leśne, która nie jest już tak przekształcona jak teren bezpośrednio przy pałacu. W parku zobaczycie mieszankę drzew liściastych, ale na szczególną uwagę zasługują ogromne daglezy, które łatwo rozpoznać po włoskach na szyszkach. Można tu również zobaczyć krzewy różaneczniki oraz nietypową, poskręcaną i dosyć dużą sosnę pospolitą. Po krótkim jesiennym spacerze przez park docieramy do mauzoleum rodziny Hohenzollern. Budowla została wzniesiona w stylu neoklasycystycznej świątyni greckiej i wykonana jest z cegły ozdobiona czerwonym piaskowcem na elewacjach. Pierwsze pochówki w mauzoleum miały miejsce w 1898 roku, m.in. księcia Albrechta Hohenzollerna oraz syna Marianny Orańskiej. Mauzoleum zostało poważnie zdewastowane w 1945 roku i popadło w ruinę. W 2018 roku po przeprowadzonej odbudowie obiekt ponownie udostępniono dla zwiedzających. Wnętrze mauzoleum zawiera kryptę oraz przestrzeń ekspozycyjną. Schodząc ze wzgórza Zameczno widzimy ostatnią dzisiaj panoramę w kierunku północnym na Wysoczyznę Ziębicką, wzgórza Dobrzenieckie i Lipowe. Przede mną ostatnie 800 metrów do dworca PKP. Na stację docieram z ciemnymi chmurami na horyzoncie na 50 minut przed odjazdem pociągu do Wrocławia. W ciągu zaledwie 20 minut temperatura spadła o około 10 stopni. Dworzec kolejowy w Kamieńcu Ząbkowickim stanowi ważny węzeł kolejowy w regionie. Jedną z kluczowych tras przebiegających przez Kamieniec jest magistrala podsudecka o numerze 137, a także linia kolejowa numer 276 łącząca Wrocław z Międzylesiem. Obecnie budynek dworca znajduje się w stanie wymagającym remontu i modernizacji. W dokumentach planistycznych przewidziano rewitalizację obiektu, w ramach której ma powstać wystawa poświęcona historii kolejnictwa ziemi kamienickiej oraz kino 5-minutowe w poczekalni dworca. Współcześnie magistrala podsudecka pełni głównie funkcję traktu towarowego wykorzystywanego do przewozu kruszyw i węgla w rejonie południowo-zachodniej Polski. Znaczenie przewozów pasażerskich na tej trasie wyraźnie się zmniejszyło. Jeżeli jedziecie do Prudnika na początek głównego szlaku sudeckiego z Wrocławia i w Góry Opawskie, właśnie tutaj będziecie mieć przesiadkę. Drodzy Państwo, dziękuję za obejrzenie odcinka. Zostawcie łapkę, zobaczcie resztę filmów na moim kanale i odwiedźcie moją stronę, link w opisie. Cześć!